Siema, dzień dobry. Witam wszystkich tu zebranych 27 uczestników. Siema, elo, co tam? O, punktualnie. Coś mi tu się na żółto świeci. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Nie rozumiem. Siema wszystkim. Gdzie jest czat? Halo. Tu by pasowała piosenka. Nawet mam otwarty tekst, słuchajcie. Nawet mi kawałek tego tekstu, bo tu mówię o kobranotce. Kocham cię jak Irlandię i tu jakbym coś spierniczył, to jest kawałek tego tekstu. Czy mi to kiedyś wybaczysz? Działałem tak nieporadnie. Także jakby co, to będziemy śpiewać, słuchajcie. Dobra, okienka, standardowa kuchnia, OBS-y i inne gady. 18. No 18 jestem, no pewnie jest jakieś opóźnienie. Coś mi tu w ogóle widzę, internet przymula, poczekajcie. Niezbadane są wyroki internetu, no niby jakoś doskonała. Zobaczymy. Nie ogarniam, nic nowego. Myszko, działaj. Dobra, zbierzmy się tu. Dobry wieczór. No jeszcze nie wieczór, Jan. Jeszcze nie wieczór. Cześć Daniel, cześć doktorku, cześć, witamy. Ja z roboty dopiero wyszedłem, Daniel. No, ja jeszcze nie wyszedłem. Także wiesz. No właśnie, widzę, że mi coś tutaj wariuje. OBS. Na razie się zrobiło zielono. Może się uspokoi, słuchajcie. No to jest niestety internet 5G. Internet 5G, widzę, że się świeci 5G tam z oddali na routerze. No, ma swoje fochy, tym bardziej się znowu ciemno tu zrobiło. Mariusz Żmijewski. A kawka gdzie? O człowieku, ja już dzisiaj z 12 kaw wypiłem. Czekajmy jeszcze chwilę. Ekspres z Irlandii, z dalekiej Irlandii. Nie pamiętam z jak dalekiej, ale jak patrzyłem z ciekawości na mapie, no to kawał drogi, słuchajcie. Zaraz go odpalimy, zbadamy. Ja go nie odpalałem, od razu mówię. Nie odpalałem go, jedyne co to nalałem wody, co widać na załączonym obrazku. I tyle. Co tam u was, słuchajcie, przy poniedziałku? Przypieprzyło zło z nienacka? Bo u mnie jeszcze nie, więc jest takie powiedzenie dla tych, co nie znają, że jak w poniedziałek wszystko idzie dobrze, to znaczy, że zło przypieprzy z nienacka. No i u mnie jeszcze nie przypieprzyło, więc mam nadzieję, że nie będzie to na live. Dobra, tu mi się wydaje, że się uspokoiło z tą transmisją. Mam nadzieję, że nie będzie szarpać. Świeci się na zielono. No nie mam na to wpływu niestety, słuchajcie. Na to akurat wpływu nie mam. Dobra, jest 48 osób. Ja mam tutaj 2 zaległe tipy na tipli od widzów. Jeden zaraz po live'ie wskoczył, jeden w ogóle do filmu ktoś rzucił. Co się stało? Halo? Coś się dzieje. Coś się dzieje. Niedobrego. Czekajcie, idę zerknąć do routera. Jestem. No, ale widzę, że mi kurne bufor pada w OBS-ie, tak jakby coś było z internetem nie tak. Kurczę, no widzicie, no skazany na 5G. Tego się bałem, że to się może kiedyś zdarzyć i tu mi widzę, YouTube sygnalizuje, że jest coś słabo. O, teraz niby jest dobrze. No dobra, zobaczymy, no może się uspokoi. Tak to jest z 5G, jak wiatr zawieje. To nie Vectra, słuchaj, to jest ten 5G taki GSM-owy look. No zobaczymy. Ale strasznie widzę szarpie tutaj tym internetem. Czy ja tu mam coś może włączone? No coś się dzieje z tym internetem. No może się uspokoi, no nie mam na to, słuchajcie, żadnego wpływu.
Poczekajmy jeszcze trochę. A, no właśnie. Tak dobrze, Wojciech, mówisz. Coś mówiłem o przypieprzeniu zła przy poniedziałku, że do tej pory nie przywaliło. No to zaraz się okaże, że internet nam zabierze ten. No wiem, że lagi, Luke, wiem. Widzę to. Widzę to dokładnie na ekranie. No teraz znowu jest ok. Nic nie mam tu włączone. No. Poczekajmy. Ja jeszcze tutaj puszczę tipy, które przyszły poza live'em. To zobaczymy. Może się to jakoś uspokoi. Tu mamy jeden. Coś mam za cicho, głośniki. Poszło. Bardzo dziękuję, panie Jacku. To było już po live'ie ostatnim. Skacze ten internet, ja to widzę, że on skacze. Poczekajcie jeszcze chwilę. Może coś tu z tą anteną jest nie tak. Ej. Takie to uroki. Cześć Alicja. No nie, no na LTE to już w ogóle będzie tragedia. Niech ja się zaloguję do routera, jeszcze puszczę tego drugiego tipa. Poczekajmy chwilę, może się uspokoi. Żeby formalności stało się zadość. Również dziękuję Rafał W. To było 2 dni temu, więc widocznie gdzieś do filmu. No i zobaczmy, co tu się dzieje. Ja się zaloguję, słuchajcie, do routera. Zobaczę, co mi router mówi. Co mówi mój router? 5G poprawny, podstawowa. Router twierdzi, że wszystko jest dobrze. Trochę skacze ten transfer, no ale może się uspokoi. No, teraz stan transmisji z powrotem jest bardzo dobry, słuchajcie. I co, i tak się będziemy bawić? Nowik, dokładnie, wiatr mi pakiety rozwiewa. Powiedzcie, da się to oglądać, czy szarpie strasznie? Bo ja to, wiecie, ja widzę w OBS-ie, więc... Ja to widzę płynnie, tak, ale ja to widzę lokalnie. Ale widzę, jak to wszystko faluje. Teraz jest na zielono. Router mówi, zrób mi kawę. Dokładnie, lub. Teraz niby jest ok i znowu spada. Masakra. Da się to oglądać? Powiedzcie. Szarpie. No właśnie. I tak właśnie to widzę, że szarpie. A wiecie co? Zrestartuję OBS-a. Nie uciekajcie. Nie uciekajcie. Ja nie będę transmisji zatrzymywał, tylko OBS-a zrestartuję. Słabo to wygląda. Nie, tutaj coś komputer chyba odwalił numer, słuchajcie. Widać mnie? Słychać mnie? Halo? Halo, halo? Szybki serwis komputera? Jak na razie wygląda na to, że pomogło. Sorry, słuchajcie, wszystkim. Niezależne ode mnie. Dajcie znać, czy mnie widać, czy mnie słychać, czy działa, czy nie działa. Kiedyś to musiało się zdarzyć. Na razie wygląda stabilnie. No kurna, powiem wam, że w ogóle jakiś numer, że zrestartowałem komputer w końcu, ale kurczę. I w ogóle nie widział karty sieciowej. No i bądź mądry.
cześć. Witam ponownie na streamie Coffee Doctor. Dzień dobry. Zobaczymy jak długo. Router wszystko zrestartowałem, serwis cały, słuchajcie. No tak to jest, no słuchajcie, nie mam tu możliwości stałego łącza, nie mam tu możliwości po kablu, znaczy mam, ale to kosztuje takie pieniądze, że w ogóle masakra. No na razie widzę, że nie skacze. 10 tysięcy kilobitów na sekundę i jako się trzyma. Więc jest cicha nadzieja, że ten stream uratujemy dzisiaj. Na razie się nie będę tutaj wypowiadał, bo trwa 30 minut. Co robiliście jak mnie nie było? I także się w ogóle stream nie wysypał. Dziwna sprawa. Ej, życie. No chyba będzie działał, no przynajmniej takie wykazuje symptomy. No w ogóle numer taki, słuchajcie, że zrestartowałem komputer, on karty sieciowej nie widział. I don't know. Sebastian, ja mam opóźniony głos. Wszyscy macie opóźniony głos, czy nie? Czy jest ok? Dzwoń Kamil, dzwoń do Spoxa. Spox nad morzem. No właśnie, bo to już 2 osoby piszą, że z dźwiękiem jest problem. To zrestartujcie sobie YouTube'a, bo to może być przez to. Jak komuś ten dźwięk się opóźnia, to otwórzcie od nowa ten stream. Przeładujcie przeglądarkę, tak mi się wydaje. Zobaczę u siebie, poczekajcie. Wyprostuje się, no dobra, słuchajcie, no wygląda na to, chociaż widzę, że skacze ten bitrate, ale nie wskakuje na czerwone pole, to może będzie dobrze. Dobra, słuchajcie, jak już mówiłem i jest w opisie streama, z dalekiej Irlandii ekspres, czego dowodem jest ta jakże standardowa polska wtyczka, którą mogę sobie generalnie wsadzić. Ale jestem przygotowany. Cześć hrabia, cześć. I ta niebieska taśma, witam Krzysztof, ta niebieska taśma to nie jest, że jest poklejona wtyczka, tylko ile ja już ludziom sprzętu swojego dałem, to moje. Więc to jest oklejone, żeby wiedzieć, że to moje. Jest dobrze, no to dobrze. Zobaczymy jak długo, na razie wygląda, że będzie dobrze. Odpalmy. Pisałem do właściciela Ekspresu. Nie wiem, czy jest na live, czy nie. Jeśli jest, to niech się zamelduje, proszę. Pisałem do właściciela Ekspresu, że dzisiaj na tym live będziemy męczyć jego ekspres biedny. Sobie odsłonię ten bitrate, żeby... To se odsłoniłem. Odsłonię sobie ten bitrate, żeby widzieć. No ale wygląda, że na razie jest ok. Witam wszystkich jeszcze raz. Miło mi, że wytrzymaliście. Odpalmy tą maszynę, póki działa stream. O! A tu widzę, że sobie ktoś wcisnął panel. Coś on jest taki zapadnięty. Działa? Daniel, kartę kupiłem sam. To odpowiadam Danielowi, który pisze, że ktoś mi sprzedał złą kartę. Nie, Wi-Fi kartę kupiłem sam. Co tu się stało z tym panelem? Tego mi nie zgłaszano. A będziemy ratować. Raczej to się nie stało w transporcie, chociaż coś tu jest dziwnego, bo jest źle złożony. Teraz widzę, że on jakiś taki porozłażony. No i problem polega właśnie na tym, że ta woda idzie w tackę. Jak zresztą widzicie, słyszycie, bzyczy, ale nic z tego nie wynika. No właśnie i to jest pytanie, bo ja ten ekspres otwierałem przy kurierze i było wszystko ok, ale na to nie zwróciłem uwagi, bo dopiero jak wcisnąłem, on wygląda jakby był źle poskładany. No odratujemy tak czy siak. Daniel, wyrzuć to dziadostwo, po kablu się podłącz do kompa, lepiej będzie śmigać. Daniel, ale ja nie mam jak po kablu się podłączyć. Nie mam takiego długiego kabla. Znaczy, jest to jakiś plan, ale do przemyślenia. Wyłączmy, rozbierzmy, zobaczmy co tu się w ogóle wydarzyło. Właściciel, czyli pan, ja sobie zaraz spojrzę, poczekajcie. Pan. Gdzie ta moja poczta tu jest? Pan Paweł.
mi nic nie zgłaszał, że tu z tym panelem jest coś nie tak, więc albo to się wydarzyło w transporcie, albo po prostu mi nie powiedział. No nie wiem, nie widzę na razie na live'ie. Będziemy to badać. Takich ekspresów trochę chyba mam, więc jest z czego lepić. Całą wodę mamy w tacce. Łukasz, Bartek, poczekaj chwilę, muszę kawę sobie zrobić. Dobra, słuchajcie, pauza, bo Łukasz musi sobie kawę zrobić. Wyłączamy, rozkręćmy, zobaczmy, co tu się wydarzyło z tym panelem. Trochę mnie zbiło z pantałyku, jak to mówią. Alicja, pozdrawiamy z Danielem, dziękujemy za tak pyszną kawę, czekamy na czerwoną. Ma być w środę. Miała być we wtorek, ma być w środę, Alicja. Czemu ja nie słyszę dźwięku? Dźwięku. O, dźwięku donate'ów, teraz już będę słyszał. Tak jak mówię, trochę mnie z pantałyku zbiło to. Już myślałem, że będzie odwołanie live'a, ale... Dawaj, Daniel, wpadaj. Myślę, że potrzebuję tak... Nie no, z 10 metrów max. No, tak nie lubię takich akcji, no ale słuchajcie, no to są tylko sprzęty. To jest tylko internet. Ostatnio tutaj miałem taki przypadek, że nie miałem cały dzień w ogóle internetu, bo się plusowa sieć wykrzaczyła. Bo to w plusie jest, to 5G. Jak ja to się śmieję, nie G, tylko G. No szkoda, że nie ma widza, ale może się pojawi. Pan Paweł, dobrze pamiętam? Kurna, zaraziłem się od Spoxa słabą pamięcią do imion. Tak, pan Paweł. Bo jestem ciekaw, czy to tak z tym panelem było, czy to się tak zdarzyło przy transporcie. Rocznik 2018, czyli za stary, to on nie jest taki bardzo. Trochę się kawy wysypało, no ale on pewnie do góry nogami tutaj fikołki. Tu coś jest. No właśnie, widzicie, to jeszcze taki kawał drogi jak z Irlandii, to mi tak dobrze wygląda. Ale takie to są właśnie uroki kurierów, słuchajcie. Takie to są uroki. No i tu mamy jakiś... Coś tu się rozłazi. Nic nie jest połamane. Ja też wiecie, jak wyciągam ekspres z paczki, staram się zaraz przy kurierze albo zaraz po tym, jak kurier przywiezie ten ekspres. No ale nie wszystko dojrzysz. A przestrzegam wszystkich przed wysyłaniem ekspresów, dlatego że mam złe doświadczenia. No jakoś to musi się dać zrobić. No ale zaraz będzie... O! To jest akurat norma. Poskakał chyba ten ekspres. Tu się jeszcze wiele nie dzieje. No ale się trochę dzieje. Tą wkrętarkę Intelek używam jej 3 lata. Do takiego kręcenia jakichś nieskomplikowanych rzeczy pod tytułem rozkręcanie ekspresów ja nawet złego słowa nie mogę o niej powiedzieć. No musimy tą obudowę rozebrać, zobaczyć co tu się wydarzyło. Krzyś 2B, co mu dolega? Wszystkie możliwe napoje, jakie próbujesz zrobić, lecą do tacy. Nic się tutaj nie robi. Cała kawa, wszystko wali w tackę. Tu jeszcze jest uchwyt pęknięty, ale ocalały. Na razie nie wygląda, żeby tu była jakaś tragedia, no ale wiecie, no. Masakra z tymi kurierami jest, wam powiem, bo to było nakleić, uwaga, szkło nie rzucać. Myślicie, że oni na to patrzą? Jasne. Nie, to jest S-Shadow, to jest na trybie wkrętarka. Tu masz stryczek, wtedy jest wiertarka. Całkiem dobry sprzęt, ja wiem, możecie się śmiać, że to Lidl. Mnie nic lepszego nie potrzebne. Tutaj jakiejś tragedii wielkiej nie ma. Tu widzicie, z infuzora już aż parowało, bo tu będziemy wymieniać infuzor, to na pewno. Tu nawet to się jeszcze jako tako trzyma. Więc wielkich szkód tu nie ma.
Zobaczmy, co tu się wydarzyło. Teraz to powiem wam, że się skłaniam, że to było źle złożone, ale mogę się mylić, bo tak. Tu są takie dwa pipki. Ostro. Jeden jeszcze jest, jak widzicie. Dajcie mi tu jakiś wskaźnik. Jeden jeszcze jest, tu. Drugiego już nie ma, bo tu powinien być taki sam. Bo to wchodzi nam tak, że te kółeczka, te dziurki, które tu widać, wchodzą na te pipki, nazwijmy to, bolczyki. I to się tu na tym blokuje. Może nie będzie tu aż tak źle, jak to wygląda pierwotnie. Dobra, ale to będziemy składać później, bo i tak musimy to wszystko rozebrać. Patrzyłem, Daniel, ale tak, Daniel pyta, czy patrzyłem na tego wkrętaka Works, co mi pisał, bo pisał mi jakiś czas o tym temu. Patrzyłem i w sumie patrzyłem. I na patrzeniu się skończyło. Słuchajcie, jaki jest zamysł tutaj z panem, Boże, już nie pamiętam imienia, no, skleroza. Z panem Pawłem z Irlandii. Po dłuższej rozmowie ustaliliśmy, że robimy tu taki pseudoremont generalny. Czyli wymieniamy infuzor, bo on tu jest raczej podejrzany. Czy... Ależ się tu nasypało tej... Oj, on musiał fikołków porobić, zobaczcie. Wszędzie jest kawa, która się wysypała z młynka. No ale na razie nic się tu złego nie dzieje. Wymieniamy na pewno infuzor, bo tu infuzor jest podejrzany, bo tu się cuda dzieją, tak zwane, ta woda płynie gdzie chce. Tu się wszystko trzyma, tu się jako tako trzyma. No nie, no może nie ma tragedii. Dobra, rozbieramy gościa. Łukasz cię pichał. Jakiego ekspresu używasz prywatnie w domu? Jura ENA9 nastoletnia. No widzicie, coś tu się jeszcze sypie z niego. No nic, połatamy. Połatamy gościa, żeby było dobrze. Bo co nam pozostaje? No taki mocno już wyeksploatowany ekspres, no ale cóż zrobić. Tu niewkręcone śrubki. Oj, coś podejrzewam, panie Pawle, że to pana robota tutaj, takie uszkodzenia. Coś mam takie podejrzenia. Jak ten stream? Chyba dobrze działa, bo mi się na zielono świeci od dłuższego czasu. Także pytanie jest za 100 punktów, czy on został rozwalony przez kuriera, czy tutaj użytkownik, grzebiąc w nim, troszkę narozrabiał. Jak sądzicie? Jakie macie spostrzeżenia? Bo ja obstawiam, że trochę tu użytkownik narozrabiał. Dłubiąc w tym ekspresie i nie przyznając się. Nic to. Łukasz cię pichał pół na pół. Haha, możliwe, możliwe. Możliwe, że tak właśnie było. Ja mam w ogóle, słuchajcie. Nie, słuchajcie, bo w ogóle historia tego ekspresu jest taka. To jest ekspres Polaka, naszego rodaka, który pracuje chyba w Irlandii, mieszka. I to takiej tam już głębokiej Irlandii, jak patrzyłem sobie na mapie. Oczywiście no, nie mogę wam powiedzieć dokładnie, bo tajemnica. No i tam w Irlandii to nasza rozmowa była taka, że są takie serwisy, że strach do nich oddać. A po drugie, no to pewnie sobie zdajecie z tego sprawę, że koszty serwisu już właściwie w Niemczech są tak gigantyczne, że nikt tego nie naprawia, tam się wyrzuca. No i co poradzisz, jak nic nie poradzisz? Skoro opłaca się przysłać do Polski kurierem z Irlandii, naprawić i jeszcze zapłacić za przesyłkę zwrotną, no to coś jest widocznie na rzeczy, słuchajcie, no bo to nikt sztuka dla sztuki nie wysyła, chyba do mnie. Przy okazji części
nie tylko do niego. Tutaj uszczelki hurtowo do bloków Saeco Philips. To jakby nie dzisiejsza naprawa, nie dotyczy. Tu mamy infuzor. Tu jest jeszcze awaryjnie grzałka do DeLonghi. Jak widzicie, wszystko zaplombowane. Siema Mario. Właściwie to stream się wysypał na dzień dobry. Coś był problem z komputerem albo z internetem, więc właściwie dopiero co zaczęliśmy. Siema, siema. Słynne uszczelki Philipsa. Dokładnie, Łukasz. Słynne uszczelki Philipsa. Zamawiałem biały. No i weź zrozum, człowieku, o co chodzi. Znaczy na zdjęciu był biały, no one są identyczne. Dobra, wymontujmy ten infuzor. Tu ma być zrobiony kompletny przegląd, czyli będziemy rozbierać też elektrozawory, będziemy czyścić. No ale najpierw wykręćmy infuzor. Słynne uszczelki Philipsa. Dobre powiedzenie, Łukasz, dobre. Słynne uszczelki Philipsa. Wszystkie uszczelki Philipsa są słynne. Mam nauczkę po dzisiejszym streamie, znaczy przy dzisiejszym streamie, żeby restartować router i komputer przed startem streamu. Bo wygląda na to, że to pomogło, więc to nie był problem chyba po stronie operatora tylko. Tylko gdzieś tu u mnie był problem. No tak, cały dzień komputer chodzi, może jakieś zamuły złapał. Kto go tam wie? Kto go tam wie? Co robi infuzor? Infuzor XR5PL służy do rozdzielania wody w odpowiednie miejsca. To jest taka funkcjonalność części zaparzacza w innych ekspresach, ale tak dokładnie co robi infuzor, to Ci nie powiem. No serce tego ekspresu. Kieruje wodę w odpowiednie miejsca, parzy kawę, domyka zawory, otwiera zawory. Kamil K. Czy można kupić jakiś zestaw do całego bloku zaparzającego i krótców do Philipsa? Nie wiem. Ja kupuję wszystkie części na sztuki. Czy można takie rzeczy kupić? Nie wiem, musisz się zorientować. Pamiętaj, że ja nie handluję częściami, więc nie jestem specem, jeśli chodzi o to, co można i gdzie można kupić. Bo ja naprawiam ekspresy i części zamawiam konkretnie pod ekspresy. Ja nie kupuję żadnych zestawów naprawczych, żadnych takich rzeczy. Nigdy. Kupuję pojedynczo. Każde uszczelki, wszystkie uszczelki, wszystko kupuję. Oj, tu jest straszna rzeźba. Troszeczkę mi pan Paweł, o ile dobrze pamiętam, paru rzeczy nie powiedział, bo tu jest porzeźbione. Przyjrzyjcie się. Co tu jest nie tak? Zagadka dla was. Co tu mi się nie podoba? W tym obszarze się poruszamy. W obszarze dookoła grzałki. Co tu się nie zgadza? Ja sobie tu będę demontował, a wy mi powiedzcie, co tu się wam nie zgadza. Dokładnie. Tu jest naciągnięty na hama przewód. Jest może jeszcze nie załamany, ale niewiele mu brakuje. Widzę, że tu będzie trochę większa rzeźba niż zakładałem. Nie słuchajcie. Znaczy, do osoby, która to naciągnęła. Te wężyki białe są teflonowe. Teflon nie jest elastyczny. Nie rozciągnie się, ni hu hu. Coś tu się źle złożyło. No słuchajcie, ja to powtarzam. Te wszystkie filmy moje mają wam pokazać, pomóc w naprawianiu ekspresów we własnym zakresie. Ale trzeba zawsze mierzyć siły na zamiary, słuchajcie, bo... No złaś, kurna, jaki tutaj wciśnięty. Bo można też sobie parę rzeczy popsuć. No taki wężyk kosztuje 40 parę złotych. No tu w ogóle jest pęknięty ten infuzor, nie wiem czy widzicie. Niech no on tu wyostrzy. O, widać?
To jest śmieć. No ale zanim ja tu włożę nowy infuzor, to musimy się przyjrzeć, co tu jest podłubane, słuchajcie, bo no tak być nie może. To jest tak naprężone, że ja nie wiem, czy coś z tego wężyka będzie, a ja chyba takich wężyków nie mam. Ej, niedobrze to wygląda. Niedobrze to wygląda, mili Państwo, a raczej właścicielu ekspresu. No ale zobaczmy. Lećmy dalej. Sebastian Żelazek. Panie, to się wyklepie, sklej będzie jak nowe. To się zatenteguje. No przecież znacie to powiedzenie. To się weźmie i zatenteguje. Ja już nie pierwszy raz, powiem wam, widzę naciągnięty wężyk silikonowy, teflonowy. Nie, to nie jest coś, czego bym wcześniej nie widział. Nie narzekaj, nie narzekaj. Narzekał to będzie ten, kto będzie musiał za to zapłacić. Naddaj pan ten wężyk trochę, dokładnie. Trzeba go naddać. Najciekawsze jest to, że ja go włączałem, a ta grzałka jest zimna. Więc nie pamiętam, czy w tym modelu ona się nagrzewa już przy procedurze startowej. No nie, no słuchajcie, no tu jest rzeźba, no to nie jest wężyk od tego. Jest za krótki. A ja takiego wężyka nie mam, prawdopodobnie. No jak można tak wężyk zagiąć? No nie można tak naciągać, no przecież tędy woda nie przepłynie. Jeszcze się na szczęście nie złamał, chociaż on i tak musi zostać wymieniony. Jak to w ogóle, co tu się wydarzyło? No przecież to nie ma szans tu sięgnąć. Poczekajcie chwilę, idę sobie przymierzyć taki wężyk i w ogóle zobaczyć, czy ja mam takie wężyki. W co szczerze wątpię. Zaraz do was wracam, poszukuję wężyka. O, słuchajcie, jest nadzieja. Jest nadzieja. A nadzieja umiera ostatnia. Panie, przypomnę sobie znowu, nie? Panie Pawle, coś pan tu najlepszego narobił. Coś pan tu najlepszego próbował narobić. Coś tu się nie udało. Jakiś wężyk był za krótki. No jakby, spójrzcie. To jest prawidłowy. I ten jest trochę mniej prawidłowy. Identyko, nie? Długości. Prawie, że taki sam. Nieładnie. Tak się nie bawimy. Tak się nie bawimy. Nie kupuję wężyków teflonowych z metra Max PLN. Pytanie, czy kupuję, bo musiałbym je zarabiać, a to jest dużo roboty. Poza tym ten jeszcze jest z nakrętką. Kupuję pod konkretne modele, ale mam parę zapasowych, jak się okazało. Bo rzadko kupuję te z nakrętką, bo one tanie nie są. A rzadko się te wężyki wymienia. Raczej. Od razu uszczelki. Aha, no tak, jak mamy od razu zawór na wierzchu, tylko wiecie co, ja się teraz zastanawiam, czy ta grzałka grzeje. Bo jak tu są takie niespodzianki, o których mi nie było powiedziane, no to badamy wszystko. A i umówiona cena
już nie jest aktualna. No niestety, słuchajcie, jeżeli wysyłacie ekspres na odległość, pamiętajcie, to nie ma sensu zatajanie takich rzeczy, bo no to sobie tylko strzelacie w kolano, no bo ja swoje pieniądze za swoje części muszę wziąć. I no ja nie rozumiem takiego zatajania. No przecież można powiedzieć, grzebałem, nawet dzisiaj miałem taką rozmowę, jutro ma być klient. Grzebałem, patrzyłem na pana filmiki, grzebałem w Siemensie, porozpieprzałem wszystko. Będzie pan miał fajny temat na film. I proszę przywieźć, no spróbujemy uratować. Sprawdźmy tą grzałkę. 50 ohmów. No niby wskazuje, że jest ok. Termiki. Przewodzi, drugi. Przewodzi. No więc na razie jest nadzieja, że będzie ok. Dobra, słuchajcie, to tak, bo tu się niezłe bordello robi. Moja biedna koszulka, taka ładna. Z takim życiowym napisem. Widzieliście? Explore, let life surprise you. Tego się będziemy trzymać. Pozwól życiu się zaskoczyć. Proszę, ja już mam. Co to ja mówiłem na samym początku live'a o tym, że w poniedziałek, jeśli się nic nie wydarzyło, to zło przypieprzy z nienacka? Przypieprzyło przy starcie live'a. Teraz mamy drugą turę. Boże, do czego te wężyki służą? Kręćmy ten elektrozabór. XR5.pl. Najfajniejsze filmy wychodzą, jak coś wybucha albo woda sika na serwisanta. A jak go prąd pierdyknie, jakie fajne filmy wychodzą. Człowieku. Wtedy to dopiero wychodzą filmy. Zwłaszcza jak padnie i wy sobie tak oglądacie live'a, a tu się nikt nie podnosi, nie? Siema Radosław. Poprawiła się po restarcie wszystkich możliwych urządzeń związanych z internetem i z komputerem. Więc coś tu mi się zamuliło w osprzęcie. Dawaj ten elektrozabór, panie. No weź, nie paznokciem, bo będziesz miał rozdwojone paznokcie. Na bok. To jest ten elektrozawór. Zajrzyjmy do niego. Trochę podjedziemy. 97 widzów. Miło mi. Witam jeszcze raz wszystkich, których nie witałem. Klucz 14 poproszę. Za mało kawy, a Radosław, jeśli ja kawy wypiłem, aż mi się łapy telepią, a jeszcze bym sobie sieknął. I nie wiem, czy tak nie zrobię. Ktoś to chyba na prasie skręcał ten elektrozawór. No nie odkręcę. Ale mam tu taki już do zadań specjalnych, gdyby był potrzebny. Daniel Gorczyca, urywek od jednego mam, jak tego prąd na live walnął i krzyczał, skakał, że ho ho. Ten od co się pająków boi, Daniel? Kurna, kto to skręcał? Ludzie, to nie trzeba tego tak skręcać, żeby cewkę zmiażdżyć. Pierdziele. Oj, czuję, że to dobry wybuch jest ten ekspres. Takie mam przeczucie. Oh. Ten. No, tak myślałem, Daniel. Po co? To nie skręcajcie cewek tak na chama. To nie o to chodzi. To nie o to chodzi, żeby to zgnieść. To się ma trzymać, nie latać, ale nie na siłę, nie na pałę. Przybliżę wam, bo to teraz rozbieramy elektrozawór, tylko ja muszę mieć podparte ręce, bo mi się będą trzęsły. Alicja, dokładnie, jak mówi kierownik, jak komp nie działa, uruchom ponownie się naprawi. No, zrestartowałem router, zrestartowałem komputer, zrestartowałem wszystko, aparat i jak widać, kierownik się nie myli.
Radosław Wojtkiewicz, jak to jest z naprawami ekspresów, zdarzają takie, że się nie da naprawić? Wiesz co, Radosław? Częściej się nie to, że nie da, tylko nie warto. Zwłaszcza jak jakieś elektroniki są. Jak widzicie, poczekaj, zaraz Radosław dokończę myśl. Tu jest całkiem czysto. Tu wszystko niby chodzi. Gumka wygląda dobrze. W tym elektrozaworze jest ok. Widać uszczelkę nawet od środka. Zakręcamy go. Łapki w górę, dokładnie Alicja. Łapki w górę. Myślałem, że nam widz dzisiaj zawita na live, ale jak widać nie ma go. Albo się nie odzywa. A kończąc myśl, Radosław, najczęściej się nie tyle nie da, co się nie opłaca. Wszystko się w ekspresie da, bo to... Znaczy wiesz, no to też zależy jak do tego podejść, bo w konsolach czy w laptopach wielu rzeczy nie da się naprawić, na przykład, bo tam są te zabezpieczenia, czy TPM, czy ja mogę teraz gadać głupoty, bo ja wypadłem z branży komputerowej, kiedyś się na tym dużo lepiej znałem. Czy na przykład w konsolach, no pewne rzeczy jest zrobić tylko w stanie serwis autoryzowany, bo są powiązane kości z napędem, te wszystkie wiecie, antypirackie sprawy i tak dalej. Natomiast w ekspresie da się wymienić wszystko. Chociaż nie ukrywam, raz na jakiś bardzo rzadki czas zdarza mi się, że na przykład ja nie wiem o co chodzi w ekspresie. To słuchajcie, nie ma ludzi wszechwiedzących i mi się zdarza na przykład, że nie wiem i wtedy się posiłkuję albo autoryzowanym serwisem. Jeżeli ja na przykład w tym roku mi się to zdarzyło raz, w zeszłym nie pamiętam chyba w ogóle. Jeżeli trafia mi się taka sytuacja, że ja po prostu nie wiem o co chodzi, bo nie jestem w stanie dojść o co chodzi, to proponuję klientowi, już mówiłem o tym kiedyś, proponuję klientowi, że ja pojadę do autoryzowanego serwisu w jego imieniu, oddam ten ekspres, oni mi go naprawią i naprawię go u nich, bo ja z tego najcenniejsze co wyciągnę, to wiedzę o co chodziło. No wiecie, autoryzowane serwisy mogą się wpiąć komputerem do wielu ekspresów, czego ja nie mogę zrobić, bo nie mam oprogramowania. No i tak to wygląda i słuchajcie, to nie jest żadna ujma. Ujmą jest nie przyznać się, że się nie wie i nakłamać, tak jak widzieliście u wielkiego elektronika, co wymienili gościowi most w ekspresie, w którym nie ma mostka. No to jaka to jest sztuka, ja bym powiedział, teraz nie wiedziałbym o co chodzi, to bym powiedział, że wymieniłem panu bulbulator grzałki, no niestety nie pomogło, nie da się. Ja nie mam problemu z przyznaniem się do tego, że czegoś nie wiem, bo jak ktoś twierdzi, że wszystko wie, no to sami wiecie, no, ile w tym jest prawdy. Dobra, słuchajcie, komplet uszczeleczek przy okazji wymieniamy. Wyjmę sobie tu kilka. To nie ta. Mam nadzieję, że mam, zamawiałem uszczelki. Ach, pojedziemy z czarnymi. Podgląda incognito. Incoguto. Zobaczę, Daniel, zobaczę, dzięki. No Mario, napierdzieli goś w tym ekspresie baboli, a potem panie, czemu tak drogo? Taniej się nie da, panie. No. Kluczem, i mam takich klientów, czekajcie, jakiś pojemniczek na te zużyte uszczelki, żebym ja ich nie pomieszał, a ja zawsze pokazuję takie rzeczy. O, tu będziemy, pamiętajcie, przypominajcie mi, tu będą zużyte rzeczy. Kluczem przy takich samodzielnych naprawach, jeśli nie mamy pewności, jest znać ten moment, kiedy należy się wycofać albo zatrzymać. I to jest bardzo cenna umiejętność i świadomość, jeśli potraficie wyłapać moment, że okej, nie wiem, nie brnę dalej, pod tytułem na przykład naciąganie wężyka teflonowego, bo coś mi nie sięga, no lepiej się w którymś momencie zatrzymać, niż naciągać te wężyki, bo ten wężyk jest do wymiany, ja nie pamiętam ile on kosztuje, ale to jest kilkadziesiąt złotych, na pewno. Widziałem to pytanie o uszczelki. Czemu uszczelki są, czy czarne uszczelki są też wysokotermiczne? Tak, no, oryginalnie w DeLonghi masz zawsze czarne. To kolor nie ma znaczenia, no ja zamawiam uszczelki do ekspresu i one
Są do ekspresu, tak? Ryszard, gdzie wyjście, a gdzie wejście elektrozaworu? Ryszard, no masz zawsze opisane, 1, 2. Nie wiem, czy to będzie widać w kamerze. Tu jest 2. Nie będziecie pewnie tego widzieć. Spróbuję podjechać trochę. ISO, jak trafię w guziczek. Przesadził. Poniosło. Tu jest 2 przy tej stronie. Nie widać jej. Tu jest 2, tu 1. Od 1 do 2 woda płynie. Tak to jest ustalone. Dobra. Czyli ten elektrozawór możemy przyłapać. Ja go tu wkręcę. Czekajcie, bo to się zaczyna gimnastyka. I druga. Dzisiaj trochę pokręcę staromodnie bez wkrętarki. O, Mario, właśnie, bo myśmy z Mario, z Kujaw, na Facebooku prowadzili taką dyskusję wczoraj nawet. Pięknie wkręcił, zobaczcie. Pięknie wkręcił, bo się zapatrzył na czata. Widać to? Nie widać. Nie trafiłem w elektrozawór wkrętem. Myśmy wczoraj z Mario mieli taką dyskusję a propos, że na przykład macie uszczelki po 8 zł netto do głowicy zaworu, do głowicy zaparzacza. Ale można kupić za 5 zł netto. Tylko wiadomo, na czymś jest oszczędzone. No i teraz poleciała, wróci. I teraz no na czymś jest zaoszczędzone. I żeby to było, wiecie, 500 zł a 100 zł, a to jest 8 zł netto versus 5 zł netto. Warto oszczędzić na uszczelce? Bo to mieliśmy taką dyskusję a propos właśnie takiego, jak ty to, Mario, ująłeś? Cięciu kosztów, ładnie to ująłeś. Ja bym to nazwał takim dziadowaniu, bo wiecie, jak coś kosztuje 5000, no to można się zastanawiać, czy nie kupić jakiegoś zamiennika za 2000, ale jak coś kosztuje 10 zł, a wy kupicie tandetniejsze z założenia, z gorszego materiału za 5 zł, to czy takie cięcie kosztów ma sens? To tak jak ja bym, nie wiem, te uszczelki, które kupuję, te o-ringi właśnie czarne, czerwone po 3,30 netto chyba, ale można kupić i za złoty 50 netto. No tylko to będzie dziadostwo. Warto? Myślicie, że warto takie ruchy podejmować? Kupowanie na przykład, inny przykład, który mi przyszedł do głowy, do Jury Ekspresów można kupić, my jako serwis i wy jako użytkownicy też w internecie znajdziecie, można kupić nowy zaparzacz za 800 zł, ale można regenerowany kupić za 500. Warto? Waszym zdaniem? Bo moim nie warto. No regenerowany, czyli odnawiany. Zawsze jest to robione na bazie używanego zaparzacza. Czy ma to sens? Wpinam ten wężyk, który nie sięgał na nowej uszczelce. Ten sięga bez problemu. O to chodzi, że wiecie, no na niektórych rzeczach nie warto oszczędzać. Ja też nie mówię, że trzeba super, hiper przepłacać, ale ta oszczędność jest marna, a jakość jest inna. Trochę ciemno. Już daję, Daniel. O, dałem lepiej? Sebastian, nie wiem, czy uszczelki od Doktora Cafe są dobre, bo ja nie kupuję u Doktora Cafe, więc nie jestem ci w stanie powiedzieć. Ja kupuję w firmie Aswo, która jest dostawcą części dla serwisów, nie tylko ekspresów. I te części mi się sprawdzają. I tam też są zamienniki do wyboru, słuchajcie. To nie jest tak, że tam są tylko jedne. Każde te uszczelki mogę kupić droższe i tańsze. Tak samo uszczelki, wszystkie właściwie uszczelki mogę kupić droższe i tańsze. Dobra, ten temat mamy z głowy. Elektrozawór przykręcony. Przykręćmy tą grzałkę, żeby się tu nie gibała. Albo przynajmniej ją trochę przyłapmy. To tu, z tego co pamiętam, to tu, z tego co pamiętam, to tu, z tego co pamiętam,
Jak źle pamiętam, to stream zgaśnie, no co poradzisz. I przyłapujemy grzałę. Magnesik. Bartłomiej Korasiak, zaparzacze to akurat zależy. Jeśli regenerowany jest przepandemiczny, a nowy pandemiczny, to nie wiem, panie, nie wiem. No, Bartłomiej, tutaj poruszasz jeszcze inną kwestię. Produktów pandemicznych. Ale to jest jakby na osobną rozmowę. Ale dobrze, że to napisałeś, bo to prawda. A to taka pozorna oszczędność ostatnio mi się przypomniało. A propos paliwa, słuchajcie. Ja często, no kto jest z Warszawy, to wie, jest sobie takie Auchan przy trasie toruńskiej, tam już zaraz po drugiej stronie Wisły. Tam jest centrum handlowe, tam jest Auchan, tam jest Leroy i tam jest najtańsza przy tym Auchan, uznawana za najtańszą stacja benzynowa w Warszawie. I tam się ustawiają po prostu dramatyczne kolejki. I teraz słuchajcie, macie powiedzmy bak 50... O matko, Adacho, dziękuję. Spox lubi być drugi. Dzięki, Adacho. Rozbawiłeś mnie tym. Nie wiem, czy znasz, Adacho, taki dowcip. Nie będę go tu opowiadał, bo on jest sprośny, ale... Też tam było o byciu drugim. Sorry, ale no po prostu. Dziękuję, Adacho, naprawdę dziękuję. Zaskoczyłeś mnie, a już komentarz. Perfekt bezbłędny. Ciekawe, czy on to zobaczy. Modlińska, tak, wracając do tej stacji paliw. Macie bak 50 litrów. Tam niech to paliwo będzie 30 groszy tańsze. Tankujecie 50 litrów. Zaoszczędziliście 15 zł. Ile się tam trzeba wystać? Trzeba tam jechać specjalnie. Ja nie widzę tego sensu. Jeszcze rozumiem, jeśli ktoś robi 100 tysięcy rocznie, dla niego te 30 czy 20 czy 15 groszy na litrze robi robotę. Jeszcze jak jeździ jakąś ciężarówką, to już w ogóle. Ale dla osobówki przy 40, 50, 60 litrowym baku, jakie to są oszczędności do takiej jazdy miejskiej? Ja tankuję raz w tygodniu. Pół baku. Bo generalnie mam taką zasadę, że tam przychodzi poniedziałek, dolewam ile trzeba. Pół baku to jest u mnie, no dzisiaj tankowałem, nie pamiętam. 30 litrów wlałem. Jaka to jest oszczędność? Nawet te 20 groszy na litrze. No generalnie okej, zgadzam się, trzeba oszczędzać, trzeba szanować pieniądze. Ale jechać specjalnie, żeby te 15 zł zaoszczędzić, a ile spalicie po drodze? No i to są takie pozorne oszczędności. O, siema! Wywołałeś wilka z lasu, Adacho. Co się od Janie Pawla? Mówią, Szymon, że lubisz być drugi. Nie wiem, o co chodzi, ale mówią, że lubisz być drugi tutaj, widzowie. Ja się nie wypowiadam, bo ja się nie znam, panie Szymonie. Tu dla tych, co nie wiedzą, wielki elektronik to Szymon. Szymon lubi, Spox lubi być drugi. Hasło live'a, Spox lubi być drugi. Czemu nie możesz grać w Vice City? Szymon, czemu nie możesz grać na live w Vice City? Dzieci ci PS5 zabrały pewnie. Oj, skupić się tutaj, jak wy takie tutaj teksty rzucacie, to powiem wam, ciężka sprawa. Dobra, na razie tych kabli tu nie układam. Lecimy z drugim. Lecimy z drugim elektrozaworem. Czy ja to dokręciłem? Teraz już tak. Żona zabroniła. Wielki elektronik, ale to nie pytaj, ile kosztuje ten ekspres, bo to jest ekspres z Irlandii. A wiesz, kocham cię jak Irlandię. I ty się temu nie dziwisz. Chociaż słowo dziwisz to nie jest dobre słowo. Źle mi się kojarzy. Zajrzyjmy do drugiego zaworu, tak zwanego ślepego, ponieważ jest od góry zaślepiony. W sensie nie jest trójdrożny tak jak ten, czyli raz, dwa, trzy, tylko jest dwudrożny. Co tam pisze? Żona zabroniła. Jak mija dzień. A co do tych uszczelek, to przy różnicy 3 zł akurat ten drugi może chce zarobić więcej. A są to pewnie te same produkty. Zobacz na Allegro, ile jest takich przykładów. Ale ja nie kupuję Sion na Allegro. Ja kupuję w miejscu sprawdzonym. Przynajmniej za takie uchodzi. Bo to też różnie z tym bywa, ale tu się nigdy nie zawiodłem. Więc ja nie kupuję, wiesz, u jakiegoś prywaciorza. To kupuję w firmie, która jakąś tam jakość gwarantuje, tak?
większą lub mniejszą. No słuchajcie, no to dlatego między innymi ja nie korzystam z jakichś Allegro, z jakichś resellerów, czy jakichś stron, no takich dla mnie nie do końca oficjalnych, jakichś, wiecie, dziwnych, które mają jakieś tylko wybiórcze te części, bo ja muszę mieć te części sprawdzone, słuchajcie, bo to, co wielokrotnie wam powtarzam, dla mnie reklamacja to jest strata pieniędzy, bo to jest strata, no to jest czas, niejednokrotnie niemały, a czas to pieniądz. Mi pokazuje 103, Szymon. Ja to powiem, za dużo ludzi, ceny właściwie, jak podliczysz wyjazd takie same, jakbyś pojechał do jakiejś Grecji. No takie jest moje zdanie, a jakie jest wasze? Sebastian, Bartek, spotkałem się z uszczelką Saeco z napisem Saeco i podobno tylko takie są oryginalne, prawda? To nie mam pojęcia. W życiu nie widziałem uszczelki z napisem Saeco, powiem ci szczerze. A, bo ty, Szymon, piszesz duża litera F, ile jest osób, mała, Boże, z tymi waszymi nikami to można... Znaczy nie to, żeby były jakieś złe, tylko ja po prostu tutaj głupieję. No i ten elektrozawór też nie wygląda źle, spójrzcie. Poproszę. No jest lekko rudy, ale to jest normalne, no to tyle lat. Tu wszystko, jak widać, ładnie chodzi, bo aż wyskakuje. Składamy gościa. Do kupy z powrotem. Słowo kupa zakazane, a ja będę tak mówił i co mi zrobicie. No właśnie, Szymona, jak to jest u ciebie? Co prawda u ciebie to chyba jest problem ze stosowaniem zamienników, no bo co może być zamiennikiem w konsoli, jak tam są tylko jedne rodzaje części? O, tu jakiś kawałek plastiku leży, coś tu się złamało. Radosław, co jakiś czas wypada oddać ekspres na przegląd. Nie ma reguły, to zależy od marki. Mówi się, że pierwszy raz po 3 latach, no i potem w zależności ile tej kawy pijesz, co roku, co 2 lata. Nie ma reguły. No ale jak to, Szymon, u ciebie wygląda taka kwestia oszczędzania? Bo właśnie jestem tego ciekawy, no bo tutaj to można na uszczelkach przyoszczędzić. No ja ostatnio, słuchajcie, słyszę takie, powiem wam takie ciekawostki, bo to też z Mario tutaj obecnym na czacie, żeśmy wczoraj dyskutowali. Piszę do klienta, że jest pęknięta tak żałka dokładnie w DeLonghi. Ona się tak zjarała, że aż ją tak zgięło do środka, słuchajcie. Tu z niej lekko ciepło, no wiadomo, to odparowuje, bo ona jeszcze o dziwo grzała. No i piszę do klienta, że ta grzałka jest do wymiany. On nie będzie spieniał mleka, żebym tylko zrobił, żeby kawę robił. Ja mówię, nie zrobię tak panu, bo z tej grzałki się leje. To jest temperatura, to jest 230 V. No to jest zagrożenie pożarowe, zagrożenie porażeniem. No, albo takie teksty to pan zrobi trochę taniej, nie tak dokładnie. No, jak słyszę, ostatnio taki tekst chyba ze 2 tygodnie temu usłyszałem, że pan zrobi trochę taniej, nie musi pan tak dokładnie. No to na zasadzie niech pan zrobi źle, tylko taniej. No, bez przesady, no ludzie. Mam tak słaby net, że nic nie widzę, Szymon. No co ja ci poradzę? Polskie morze. Także wiecie, no u mnie w serwisie jest zasada, że nie ma półśrodków. Jak ktoś na przykład przychodzi i wymień mi elektrozawór, ale nie lub przeglądu, a cały ekspres zapierdzielony kamieniem. Nie, to proszę zabrać ekspres, nie robimy nic. Bo co mi z tego, że ja wymienię elektrozawór, jak zaraz do niego z obiegu napierniczy kamienia i zaraz ten klient przyleci z reklamacją. No nie ma półśrodków. Albo robimy dobrze, albo nie robimy w ogóle. No. Taka jest zasada. Bo dla mnie to jest żaden interes. Albo wiecie co, na przykład bardzo często słyszę od klienta, to tak cały czas kręcąc się wokół tych tematów oszczędzania na ekspresie. Bardzo często słyszę od klienta, to pan mi zrobi bez gwarancji. Nie ma w polskim prawie czegoś takiego, zrobi bez gwarancji. Nie przez firmę. Bez gwarancji to może zrobić wam kolega w piwnicy. Coś. Na gębę. A to jest, wiecie, wszystko jest dobrze, jak jest dobrze. A jak się coś spierniczy, to taki klient przyleci z reklamacją. No przecież ja u pana robiłem. Więc u mnie jest prosto. Albo kompleksowo, tak żeby było dobrze zrobione, albo w ogóle. Nie ma jakichś tam półśrodków, że tu zakleimy grzałkę, odepniemy prąd, z niej się będzie lało, poleje się gdzieś na elektrozawór, zabije kogoś prąd. Do kogo przyjdzie? Jak myślicie?
do kogo policja przyleci. Ja wam pokażę kiedyś, bo częstą OLX-owo, Allegrowo, ogłoszeniową przypadłością jest to, że zamiast tych termików tu jest drucik. One nie są nawet przykręcone, tylko są albo na przykład są skręcone te przewody ze sobą. Ominięte zabezpieczenie przeciwprzegrzewaniowe. Ładnie to nazwałem, przeciwprzegrzewaniowe. No i co? I to jest kryminał. Bo ten ekspres jak zwariuje i zacznie przegrzewać grzałkę, a wiem, nawet dzisiaj miałem taki przypadek w DeLonghi, że elektronika przegrzewa grzałkę, to te termiki mają 318 stopni temperatury odłączenia. Przepalają się, powinny się odłączać, ale się przepalają. Jak nie odłączą, to zacznie się dymić z tej grzałki. To wszystko jest plastik, ABS, plastik. Zjara się. A wy będziecie wtedy brali prysznic, jak będzie ekspres włączony. No tak wrócicie, to mamo, choinka się świeci. Pali. Nie mówi się pali, tylko się świeci. Mamo, firanki się świecą. Na tej zasadzie, no. Także tak. Sprzątaj samochód. I odpoczywaj. Tak jak ci mówiłem, Szymon. Odpoczywaj tam, bo ci się należy. Co tam piszecie, bo się nagadałem. Adam Walkiewicz, mam w pracy niewolnej, dzięki twoim filmom zaskoczyłem szefostwo, że wiem jak to wyczyścić. Premia! Idź po premię. To nie jest takie oczywiste. Dzięki Spox, rybka nad morzem tania, to ja od siebie dorzucę parę srebrników. A to paragony grozy cię nie zjadły? Bo co sądzicie o tych paragonach grozy z nadmorza? Powiedzcie, bo ja mam swoje zdanie, jak czasami czytam o tych paragonach grozy, to czuję grozę, ale nie ze względu na paragony. Ciekaw jestem, co sądzicie o tych paragonach grozy. Zanim powiem swoje zdanie, to poczekam, aż wy się wypowiecie. Dobra, to mamy. Z całą resztą, słuchajcie, uszczelek, ponieważ tu mamy dostęp w infuzorze, zaraz wszystkie wymienimy. Z całą resztą, właściwie całej reszty to tu niewiele zostało przy grzałkach i tak dalej, to ja się wstrzymam do momentu założenia infuzora. Żeby zobaczyć, czy tutaj wszystko działa. Zresztą nie musimy całego tego przeglądu, słuchajcie, robić na live, bo na przykład trzeba będzie, nawet nie zajrzałem, umyć zaparzacz. Chociaż tu akurat widzę, że był czyszczony, bo zobaczcie, no jak nówka sztuczka. No dobra, ale na razie spróbujmy go uruchomić. Tylko. Ceny te same co 4 lata temu. Wielki Elektronik. Radosław, dopiero wróciłem z nadmorza i ceny w porządku, lepiej niż w Warszawie. Jeżdżę co roku w stronę Szachę. No słuchajcie, ja czytam paragony grozy. 4 osoby zamówiły sobie halibuta w smażalni, po pół kilo porcja, do tego po browarze, dla dzieci po Coca-Coli, 150 zł paragon grozy. No ludzie, idźcie, ja mieszkam nad Wisłą, idźcie do knajpy nad Wisłę, zobaczycie co kupicie za 150 zł. Idźcie sobie, nie wiem, do Grunt i Woda jest taka naprzeciwko mojego bloku, no tylko nad Wisłą, no nie mieszkam nad Wisłą. Grunt i Woda, obok jest Cud na lato? Cud nad Wisłą. Idźcie sobie tam w 4 osoby, weźcie sobie coś do jedzenia i po drinku. I weźcie sobie 150 zł. Życzę wam powodzenia. Takie są ceny. Ludzie jadą do kurortu nadmorskiego i się spodziewają, że będą ceny jak w barze mlecznym. No sorry. Ja wiem, że jest drogo, no, bo jest. No ale taki mamy klimat, jak powiedziała jedna minister, tak? Trochę roboty tu jest zrobione, więc może jakoś się dogadamy z użytkownikiem, bo widzę, że na przykład śruba napędu jest czyściutka, czyli odpada walka z nią. Przy zaparzaczu jest ładnie wyczyszczone. No zobaczymy, słuchajcie. Ja jestem układny. Robert Jaszewski. Super chat. Dziękuję. Co to za smutna minka. Burger w Kielcach 34 zł. Chodź człowieku, wielki elektroniku. 34 zł? To wy tam macie deflację chyba. Byłem ostatnio na hamburgerze, 48 zł, taki w złotych tarasach. Dobry, bardzo dobry hamburger. 48 zł sztuka. I to nie był XXL, to był normalny. Słuchajcie, takie są ceny. Prąd. Przecież głównym składnikiem pizzy teraz to jest gaz.
Może teraz już ten gaz trochę zelżał, ale wężyk wymieniamy. Będziesz, Szymon, w Warszawie, to cię zapraszam. Bardzo dobre hamburgery, ale teraz taka, no nie, no to akurat tam są dosyć drogie te hamburgery, ale 4 dychy to trzeba dać za hamburgera w Warszawie. Dobrego. Nad Wisłą są po 30 chyba 7 w knajpie takiej Grunt i Woda, ale one są maleństwa. Takie powiedzmy poniżej średniej krajowej, jeśli chodzi o wielkość. A tylko 48? Radosław, ja u Bobiego to już dawno nie jadłem, więc nie będę mówił, czy są dobre, czy są niedobre, bo nie pamiętam. Kiedyś jadłem, ale to dawno. Teraz jest taki... No nie powiem wam, jak się ta burgerownia nazywa w Złotych Tarasach. Tam był Pasibus wcześniej, teraz jest jakaś nowa, już od jakiegoś czasu. Ale bardzo dobre te hamburgery tam są. Mariusz, o ty z Solca aż na Pruszków dojeżdżasz do Robo? No co zrobisz, Mariusz? Zapraszam, Szymon. Nie. Bo ja już u ciebie byłem 2 razy. W Galeckiem. W Galeckiem, panie. Pasi brzuch. Człowieku, kaloryfer. A Dacho, widzę, że walka trwa. Znowu będzie drugi. Szymon drugi znów. To jakieś, nie wiem, czy wy się na rozmiar główek spieracie, czy o co tu chodzi? Czy to jakaś prywatna walka jest? Bo ja się nie chcę wtrącać, nie? A w ogóle mam do was pytanie, tak a propos, bo to, co robi Szymon u siebie na live'ach, jeśli chodzi o charytatywne zbiórki, to jest po prostu ja biję pokłony. Czy mam tu kogoś, kto się zna na księgowaniu takich rzeczy? Bo ja księgowość sobie prowadzę sam i o ile te wszystkie tipy, tak jak tutaj Stipli wlatują, czy jakieś tam YouTube'owe przelewy olbrzymie, po prostu śpię na pieniądzach, to ogarniam, jak to księgować. Ale jak na przykład załatwić taką rzecz, tak jak robi Szymon? Zbieramy 5000 na dzieciaki, te 5000 ja Stipli wypłacam, przelewam na przykładowo dom dziecka, nie wiem, cokolwiek, w tej chwili to nie jest ważne, jak to się księguje. Jeśli mam kogoś, kto to ogarnia albo wie, jak to ogarniać, to proszę jakiś kontakt na maila czy na priv gdzieś, będę wdzięczny, bo to jest świetna inicjatywa i ja też bym chciał to robić, tylko nie wiem jak to księgować, a nie chcę, wiecie, sobie narobić problemów związanych z naszym urzędem skarbowym, że mi ktoś głowy nie urwał za to, że ja chciałem dobrze, a potem mi przywalą od tego jakiś podatek. Także jak ktoś coś wie na ten temat, tylko tak wie, a nie gdzieś słyszał, nie? Bo to musi być sprawdzona informacja, to zapraszam do kontaktu, bardzo chętnie podziałamy. Adam, to nie problem jest zrobić zrzutkę, bo to nie chodzi o problem w zrzutce, tylko ja potem to muszę jako firma jakoś księgować. Szymonowi to z tego co wiem, to robi jakaś firma księgowa, bo on nie prowadzi księgowości sam, a ja prowadzę księgowość sam. I chodzi o to, żeby zrobić to dobrze. Bo to nie sztuką jest zrobić zrzutkę, znaczy nie sztuką, to jest bardzo dużą sztuką zrobić zrzutkę i zbierać na dzieciaki chore, czy na każdy jakiś inny szczytny cel. Tylko za tym idą dokumenty księgowe. A mówi smaruj uszczelki. Co za ty? Wojna na czacie. O, posmarował uszczelkę i od razu. Także jak ktoś ma wiedzę, jeszcze raz powtórzę, Spoks, Januszki mnie gonią. Chłopaki, uspokójcie się. Ja zarobię sobie te pieniądze. Nie musicie tutaj, chociaż jestem bardzo wdzięczny, bo przyspieszy to zakup lepszej kamery, bo ten Lumix mnie doprowadza do szału. Znaczy on jest świetnym aparatem jak za te pieniądze. Natomiast no muszę mieć drugą kamerę. Muszę mieć drugą kamerę, bo muszę mieć 2 ujęcia, żeby nie robić ciągle o. Tak to byście sobie tu patrzyli, a moja wredna gęba byłaby gdzieś tu. Albo tu. Albo tu. Wszystko jedno. My sobie tam gadamy. Ja tu walczę. Ciekawe, czy to w ogóle zadziała. Tego się dowiemy na końcu, nie?
Uszczelek mi zabrakło. Gdzie ja te uszczelki pizłem? Tu. No właśnie te donaty są na drugą kamerę. Jak już mówiłem, ciebie Szymon wtedy nie było. To jest kasa, nie żebym ja sobie ją wsadził do kieszeni, tylko to jest kasa, która będzie inwestowana, to co tu widzicie pod licznikiem. Tu będzie inwestowana tylko i wyłącznie w sprawy YouTube'owe. Łukasz C. Ja w takim razie będę trzeci, 51. Kurna, żeby tutaj zmienił ten widok z ekspresu na co innego, to te wasze komentarze, ten lubi być drugi, ten będzie trzeci. Można by było zrozumieć opacznie. Może zrobimy potem taki fotomontaż. Podrzucimy tu jakąś dziewoję, a wy się będziecie licytować, kto będzie pierwszy, drugi i trzeci. Bez urazy kobiecej części tej widowni. To takie głupie żarty. Na rozwój. Dokładnie. Prawy górny róg przesunąć do prawej. Tak, wiem, już nie miałem dzisiaj na to czasu. Wiem, że to jest, ale mówisz i masz. Bo to jest niewycentrowane tak jak na dole, żeby się do prawej strony centrowało. Ale już poprawiam, panie Szymonie, już. Tipli, ranking dnia. Mówisz i masz. Bardziej nie będę przesuwał, bo jak będzie jakiś dłuższy nick, to się rozjedzie. Ale dobrze, że mi zwróciłeś na to uwagę, bo zmieniałem to. Tam trzeba po prostu równanie do prawej zrobić. No i kurna, zagadał mi i uszczelkę zgubiłem. Jest. Łukasz cię pichał. Włączymy dziś ten, jak też nie wystarczy czasu. Wystarczy. Zaraz go włączymy. Niech ja tylko tutaj... Dokładnie, Szymon. Powoli się wszystko ogarnie. Nic na siłę. Nie na pałę. A Łukasz odpowiadając, tak, zaraz go będziemy włączać. Czy zadziała, to nie wiadomo, ale ja już właściwie tu z infuzorem powoli kończę. Może go przyłapmy. Gada. Pozdro, Szymon. Trzymaj się, odpoczywaj. Jeszcze raz ci mówię. Widzimy się. Może tym razem do ciebie dotrę. Bo ostatnio nie wyszło. O kurna, czarne BMW podjechało. Słuchajcie, jak zniknę, to coś, to wiedzcie, że coś się dzieje. Tutaj wypadła ta blaszka, to też o tym często mówię. Bo tutaj te wkręty wchodzą w te takie blaszki. Więc tą blaszkę trzeba tu wyciągnąć wkręt, sadzić z powrotem. To tu przyjechał do mnie. A, dokumenty do księgowej, bo tu jest biuro rachunkowe. Właśnie, biuro rachunkowe mam pod nosem, a was się pytam o księgowość. Nara, Szymon, ała. Nara, czym się... See you again. See you next time. To mamy. Ja się zawsze zastanawiam, jak tu się tak sporo dzieje na czacie, to się zawsze zastanawiam, co ja tu źle zrobię. Teraz jest poszukiwany śrubokręt, żywy lub martwy. Co ja tu źle zrobię, co tu wybuchnie? Zawsze się boję potem odpalać, bo to wiecie, nawet jak sobie tu siedzę sam, no to jednak się skupiam na tym, co robię, nie? A, tu do was gadam, no ale to jest fajne, powiem wam, fajne. Lubię live'y. A co to znaczy duża litera F, a kiedy przedłużany live? Co masz na myśli? Bo nie kumam, kum. O co chodzi? O, z piskiem opon BMW odjechało, nie wiem czy słyszeliście.
BMW się nie da ruszyć inaczej niż z piskiem opon podobno. Nie obrażając, nie generalizując. Dobra. To jeszcze ten gamoń. No, gdzieś tu wchodzi, trzeba go tylko naprostować. Łapy w górę. Ja nie widzę, ile jest łapek w górę, wy to widzicie? Bo ja to nie widzę. Może nie umiem sprawdzić, ale to by było jak najbardziej możliwe. Od razu tą nieszczęsną zaginkę. Proszę cię, wejdź. Weszła. Kolejna uszczela. $1 plus 2 godziny live? Aż tak słabo mnie cenisz moją pracę? 1 zł, 2 godziny live. O kurna, ja chyba się nie chcę w takie coś bawić. Powiem wam, że po całym dniu pracy, co prawda ja zmieniłem godziny pracy, jestem tu dzisiaj oficjalnie od 10, a tak naprawdę od wpół do 8, bo chcę te live'y robić w poniedziałki o 18 i to się ma stać regułą, od której pewnie będą wyjątki, ale raczej mniej niż więcej tych wyjątków. Stary infuzor. Matko, to jest całe zakitowany jest ten infuzor. Jego tu. Dobra, chwila przerwy dla mnie. Trochę porządku tu zrobię. Poczytam, co tam piszecie. Zbieram tu trochę. Kiedy darmowe Spa Expressu dla widzów? Max? Myślę, że jest to do zrobienia. Wkrótce, pomyślę o tym, bo ja się jeszcze nie odkopałem, ale już, znaczy może tak, do połowy się już odkopałem. Ja muszę przede wszystkim, słuchajcie, żeby rozdawać takie gratisy, to ja muszę być obrobiony, bo dokładanie sobie roboty, jakiej jest tyle, to nie służy mi. Ale myślałem o tym i dobrze, że ten temat poruszyłeś, bo jest to jakiś temat. Oczywiście nie będzie to w formie konkursu, bo konkursy, jak wiecie, w naszym kraju zorganizowanie konkursu jest problematyczne. Ale jest taki temat na tapecie. Zresztą 1 zł 4 godziny live, więcej live. To live 24 godziny na dobę, duża litera F zrobimy. Bożena Kotowska, ja dzięki Coffee Doktorowi swojego delonkę uszczelniłam, już nie cieknie. Dziękuję bardzo za podpowiedź, doktor, zajebista robota. No, wiedzą się trzeba dzielić, to wyznaję. Dzisiaj nawet rozmawiałem z serwisem z innego miasta, mieli do mnie prośbę. I co, no miałem powiedzieć, nie, konkurencja, kurna, nic nie powiem. Jutro tą prośbę mam zamiar spełnić, to chodzi o jakąś tam podpowiedź, już mniejsza o większość. Kurna. Nie ma z tym problemu. Ja przynajmniej nie mam z tym problemu. Najmniejszego. Duża litera F, widzę, że ty takie ekstrema lubisz, nie? 24 godziny to ciekawe. Jak dla kogo? Dobra, słuchajcie, elektrozawór jeden wyczyszczony, drugi wyczyszczony. Wężyk odpowiedniej długości założony. Jeszcze sprawdzę raz tą grzałkę, czy dokręciłem. Załóżmy wylewkę i zróbmy 5 minut przerwy. Słuchajcie, bo ja muszę się przejść do miejsca, w którym kartofle się odcedza. Więc chwila przerwy, zrobię sobie kawę, bo czemu nie? Ale jeszcze załóżmy tą wylewkę. A przynajmniej spróbujmy. Przyłapmy ją tu na te dwie śrubki na dole. Czemu kocham widok krwi?
Co tam się dzieje na tym czacie? Max PLN, Bartek, rozbierzesz stary infuzor? A w jakim celu, Max? Ja nie rozbieram infuzorów generalnie tu w firmie. Mam to w poważaniu, że tak powiem. Czy możemy go rozkręcić jak chcecie, tylko jak starczy czasu oczywiście. No to jaki problem go rozkręcić na części pierwsze. A co chcesz tam zobaczyć, Max? Siema Bartek, jest szansa, żebyś pokazał to swoje biurko, podnoszenie technicznie, ale w jakim sensie? Ja nie wiem, co chcesz zobaczyć. Na pewno nie pokażę go, mogę najwyżej podjechać później wyżej, żebyście zobaczyli, co jest pod biurkiem. Ten burdel. Ale to nie w tej chwili, na pewno. Może później, jak nie zapomnę. Dobra, moi drodzy, 3-4 minuty przerwy. Idę sprawdzić, jaka pogoda na zapleczu i zaraz do was wracam. Już jestem. Kawka wieczorna. A czemuż by nie? Co tam piszecie? Co tam u was się dzieje? By popatrzeć, jak działa. Dobra, słuchajcie. Checklista. To po pierwsze, wiadomo, tu jeszcze uszczelka do wymiany. Na termobloku od kawy uszczelki do wymiany. Co to była za muza? To była muza z YouTube Studio.
Tak to się nazywa. Już ci piszę. Nie wiem, nie obiecuję z tym infuzorem, bo wiecie, no, tu jest jeszcze trochę roboty, ale chciałbym go odpalić. A żeby go odpalić, trzeba podłączyć ekran. A żeby podłączyć ekran, to trzeba przykręcić ekran. Tu się zaczyna zabawa. Mianowicie taka zabawa, widzicie, to jest wszystko brudne. Jutro będę to czyścił, nie będę was tu obarczał czyszczeniem, bo to bez sensu. Tu jest wiele rzeczy poniszczonych, połamanych. Jak to szło? Dobra, to jest przecież w tej chwili niepotrzebne. Przyłapmy ten ekran na 2 wkręty. Na 2 wkręty. Proszę uprzejmie. Duża litera F. Proszę cię uprzejmie. Nie ma problemu. To jest jakaś taka muza, która mi wpadła w ucho w YouTube Studio. No bo wiadomo, tutaj muza musi być nielicencjonowana, bo gdyby miała być licencjonowana, to by leciało Kocham Cię jak Irlandię, bo to pasuje do streama. To się wkręca, coś tam się wkręca. Nie, ja nie będę wnikał, słuchaj, w infuzory, bo ja infuzorów nie naprawiam, ja infuzory wymieniam. Ja nie mam czasu na takie rzeczy. Ja wiem, że to by było ciekawe dla wielu, ale muszę jakoś to filtrować. Słuchajcie, ja takie prośby od was dostaję tutaj, że a nakręć film o tym, a nakręć film jak się zdejmuje obudowę z konkretnego modelu. No to wszystko pewnie prędzej czy później będzie. Nie mówię infuzorowi, też nie mówię nie. Czy pijam kawy z naprawianych ekspresów Max? Tak, ale po naprawie. Czasami. Z reguły nie. Z reguły piję swoją. Tutaj trochę zejdę z ISO, to zobaczycie jak ta moja kawka się na Siemensie Q8 parzy. Całkiem dobrze. Na pewno nie piję kaw z ekspresów, które są przed naprawą. Natomiast czasami mam takie i w DeLonghi, i w różnych ekspresach usterki opisane przez klienta, że kawa źle smakuje. I wtedy piję tą swoją kawę z tego danego ekspresu, no bo ja piję właściwie u siebie w domu i w firmie piję tylko tą moją kawę, więc doskonale znam jej smak. Jestem w stanie w takim ekspresie, w którym klient zeznaje, że coś się ta kawa niesmacznie parzy, stwierdzić, czy on jest ok, tak? Po naprawie. No tu wiadomo, jeszcze słuchajcie, będą wężyki do czyszczenia. Zniknij mi stąd, media playerze. No bo widzicie, no tutaj standard, to wszystko trzeba wyczyścić, wypłukać te wężyki. Ekspres tak woli formalności. 2018 rok, 18 stycznia, 5 lat. No i co, chyba go trzeba odpalić, nie? Jeszcze tak, sprawdźmy, czy wszystko tu jest wpięte. Tu wpięte. Tu wpięte, wężyk mamy załatwiony odpowiedniej długości, dokręcone, tu wpięte. Tu pewnie będziemy jeszcze uszczelniać tradycyjnie. No dobra. Mam nadzieję, że nie wybuchnie. Oby nie. Duża litera F, zadajesz dziwne pytania, muszę ci powiedzieć. Nie rozumiem. Nie, Daniel pyta, czy spotkałem się kiedyś, żeby kawa z ekspresu miała metaliczny posmak po zrobieniu? Nie. Nie kojarzę przynajmniej. Dobra, słuchajcie, jeszcze raz, bo tu się fajnie gada, ale nie problem jest wysadzić ekspres w powietrze. Uziemienie podpięte, elektrozawór, przewody wpięte, uziemienie wpięte, termiki, NTC jest, tu wszystko jest, tu wszystko jest. Dobra, palmy. Tak, odmłodzimy go, Ryszard? Wsadzimy mu nowszą pompę, to jeszcze trzeba przepływomierz wymienić, bo na przepływomierzu też jest data. Uwaga, jak zgaśnie stream, to wiecie, co się stało.
Godzinę pokazuje, co prawda 23:47. Ja teraz muszę go odpalić, patrząc tu. W porządku trochę. Stary Adacho, już go nie ma, to lecimy. Dzięki. Dzięki. Teraz już nie przebije. No co? Odpalmy. Wypijmy, zapalmy, odpalmy. Po gotowiu. Żeby nie było, jak coś się zacznie lać, to szybko go z gniazdka. Ściągawka. Słuchajcie. Postawmy tu ściągawkę. Gdzie jest power, gdzie jest co? O. I odpalamy. Ręka na wtyczce. Łukasz, wiem. Wszystko wiem, masz rację, tylko kiedy? Ja robię tak, że go wyłączam, bo dzisiaj już mi zadymiła jedna grzałka. Więc ja go nagrzewam stopniowo. Oj, dzisiaj to tu na biało zadymiłem całą firmę. Grzałką właśnie pary od DeLonghi. I teraz tak, stryk go tutaj out od prądu. Czy ta grzałka grzeje? No ciepła, nie, zimna. Ja mam wrażenie, że ta grzałka nie będzie grzała, ale mogę się mylić. No dobra, to lecimy dalej. Nic się nie leje, nie widzicie, żeby się coś lało. O! Woda! Sukces! Teraz, żeby tylko ta grzałka nie spłonęła. Tutaj ja widzę na infuzorze wszystko jest ok. Uszczelki oczywiście do wymiany, no ale to rzecz wtórna. Nie czuję, żeby grzała. Woda. Trzeci. Preparation underway. Czy usłyszymy odparowywanie grzałki? O, chyba się grzeje. Wyłączmy. To trzeba robić, wiecie, tak z wyczuciem, ale widzę, że odparowuje tą grzałkę. Wyłączmy go z prądu, żeby nie zrobić zwarcia. No i zobaczmy, czy ta grzałka się nagrzała. Ja czuję, że się nagrzała. Tu sprawdźmy. Widzicie temperaturę? 35. To jest mi luk potrzebny. Może nie ten na podczerwień, ale taki, że mogę sobie tutaj podpiąć go jakoś do tej grzałki. Chociaż ten też mi się sprawdza. Nie powiem, zrobiłem nim już parę zwarć. Co zresztą, żeby nie być gołosłownym, jak się przyjrzycie sztycy tego termometru, o, tu widać jedno, nie? Spawanko. No, tylko to jedno się tak tutaj porządnie odznaczyło. Tu widać jedno, jak kiedyś dotknąłem prądu. Tu drugie, ale termometr działa i o dziwo dobrze pokazuje. To jest ciekawostka. No grzeje ta grzałka. Pytanie, czy nie przegrzeje. Czyli wskazania miernika były poprawne. No to odpalamy go po raz kolejny. I pilnujemy, czy nie zaczyna lecieć dym z grzałki pary. Bo to jeszcze jedna rzecz, która może nas tu spotkać. Trzeci to był, tak? Trzeci. Czy nic się nie leje? Czyli słuchajcie, z takich błędów tutaj montażowych klienta
z dalekiej Irlandii, no to ten wężyk naciągnięty. Zapytam, o co chodziło. Temperatura wody 80 stopni, 82, 85, 87, czyli jest ok. Nic się nie leje, nic się nie dzieje. To chyba trzeba zrobić kawę. No to zróbmy. Grzesiek Topik, telefon z termowizją. Ma to sens, ale te grzałki mają problemy z przegrzewaniem się, jeśli są bez wody. One wtedy palą najczęściej ten dolny termik. Bo no, punktowo się nagrzewają. Teraz pytanie, czy ona się nie przegrzeje. No sprawdźmy, czy teraz nie poleci para. No nie, bo jeżeli ta grzałka się przegrzewa, to teraz by był wybuch pary tutaj. Jest ok. No to co, sprawdźmy młynek. Co ja mam z tym biedny zrobić? Wylać, a co? Kawa. Zróbmy tą. Tylko jeszcze moc zwiększmy. Dobra, tu się nic nie leje. Mogę wam pokazać Frontem Express. Czyli tak, zwiększmy moc. Extra strong. I kawa. O, pajączek jakiś ucieka. Fox, uciekaj! Uciekaj, Szymon, jakiś pająk uciekł z młynka. Ale taki malutki. A się przyszyło do chłopaka już to. Z tym pająkiem to była akcja. Kto nie widział, to niech zobaczy. Kawa się parzy. Nie wiem, czemu to trzymam tutaj. Nawet całkiem ładnie. No, na razie to taka parzucha. Zobaczmy, jak wyglądają fusy. Trochę tu jeszcze wody jest. Na razie nie ma co oglądać. Przetrzyjmy, bo ta woda już tu mogła być. W środku ekspresu jest sucho. No i zróbmy jeszcze jedną kawę. Mam teraz w ogóle pytanie, jak on był użytkowany, bo ten cake był za cienki. To był ten? Ten. Widzieliście dzisiaj na grupie na Facebooku tą Niwonę? To cudo. Zadbane. O, teraz już ładniejsza kawa wychodzi. No jak widać, zaczyna to wyglądać jak kawa. No i słuchajcie, z grubsza ten ekspres jest gotowy. Tu sucho. Cake jeszcze nabierze mocy. Bo na razie on jest za cienki, ale to się wyreguluje. Więc co pozostało? Wyczyścić młynek. Wymienić uszczelki. Uszczelki możemy od razu, słuchajcie, wymienić, bo to żadna filozofia, a są rude, brudne. Używasz litera F fachowych nazw. Czy u mnie różnicówkę wywaliło? Nie raz. Ale jak mnie prąd kopie, to nic nie wywala, dopóki trzymam. Nigdy jak mnie prąd kopnął, nie wywaliło korków. Wydaje mi się, że jeśli Mario nie najwięcej, to było chyba najwięcej. Rekord był chyba 123 osoby, dzisiaj chyba było więcej. Nie pamiętam.
Nie pomnę, jak to się mawia. To mi ukradł uszczelki. Także kejki tutaj, właściwie jeden cake. Jako świadek Ekspres zaczął robić kawę, więc jest to in plus. Ja muszę się skontaktować z kolegą z Irlandii, omówić sprawę naciąganego wężyka. Kurczę, no nie mów, że nie mam tej małej uszczelki zielonej, przecież zamawiałem. No nie mam. A jestem pewien, że zamawiałem. Dobra, to zostawimy ją, ale nie, no kurczę, na bank zamawiałem. Dobra, tą zostawimy na razie starą, bo nie mam nowej, muszę zamówić. A zaraz będę... A, no dzisiaj już nie zamówię. Kurczę, nie zamówiłem części. Trudno, przyjdą w środę. Czemu mi nie przypomnieliście, żebym części zamówił? Ta górna jeszcze na czubku do wymiany. Nie wygląda źle, no ale jak wymieniamy, to wymieniamy komplet. To ma być na tip-top zrobione. Tutaj wymienione rzeczy. Co tam piszecie? Adam Walkiewicz, nie sprzedaję ekspresów. Nie zajmuję się tym, nie mam na to czasu, nie mam... No nie, po prostu tego nie robię. Kiedyś jeszcze sprzedawałem, ale dałem sobie spokój, nie mam czasu. Mario, przestańcie już przypominać tą Niwonę dzisiejszą. Dlaczego? To był piękny przykład ekspresu zadbanego. Wyłączmy go. I co, słuchajcie, w temacie tego ekspresu to tyle, bo muszę go poskładać, muszę jeszcze powymieniać resztę uszczelek, muszę się skontaktować z właścicielem, a to już jutro. No i zobaczyć, o co tu chodzi z tym frontem, bo wydaje mi się, że tu się nic poważnego nie stało. Jeszcze zobaczmy. Paru rzeczy tu brakuje, ale to się skompletuje, także... O! Idzie, patrzcie! Gdzie on jest? Idzie tu, widzicie? Spadł? Tu siedzi. Widać go? Dobrze, że Szymona już nie ma. Uciekł. Muszę tu zbadać, o co chodzi z tym, że to się wcisnęło, ale myślę, że to jest wszystko do odratowania. Na pewno to nie było tak, tylko tak. Widać dziada, widać dziada. Dobrze, że Szymona nie ma, bo to pajączek to... uciekałby. To nam idzie tak. Tylko tu jeszcze idzie od spodu ta podstawa, gdzie tu powinny być śrubki, ale ich nie ma. No muszę te puzzle umyć i poskładać, ale to już nie dzisiaj. Słuchajcie, 20, ja nie chcę tych live'ów robić za długich, także pogadajmy jeszcze chwilę i będziemy kończyć, bo ja też chcę pomieszkać w domu, więc jak macie jakieś pytania, propozycje, to słucham teraz do 20, 10 minut. Co tam piszecie? Konkra, Siemka, gdzie można kupić takie uszczelki? www.nord.pl na przykład. Wystarczy wpisać w Google, jest tych firm trochę tym handlujących. Ja polecam nord.pl, bo to jest partner kanału od niedawna. Tam macie sprawdzone. Ktoś na czacie pił kawę od majstra, bo mam chęć zamówić. No, Kamil R. Parę osób piło. Paręnaście już myślę nawet. Nie zapomnij o wkręcie, co spadł za stół. Dzięki Daniel. Dzięki Daniel, leży tam nadal. Nawet go widzę. Ja tych wkrętów z odzysku trochę mam, także nie martw się. Ale dzięki za przypomnienie, widzę go tam.
Łukasz, w tej Niwonie to już chyba pleśń się pojawiła. W tej Niwonie to już ta pleśń uciekła. Zaczęła szczekać i wybiegła przez drzwi. Jak ktoś nie widział, o jakiej Niwonie mówimy, to ja wam pokażę zdjęcie z telefonu. Już nie będę tutaj majstrował. Nie będę tutaj majstrował, słuchajcie, w OBS-ie, bo jeszcze co wybuchnie. Tylko gdzie ja to zdjęcie mam? No tak wyglądał zaparzacz, słuchajcie, to tak. Tylko zbliżę wam. Tak wyglądał zaparzacz w Niwonie, o której mówimy. Ona jest na grupie na Facebooku. Kto nie jest na grupie na Facebooku, zapraszam. Linki są w opisie. Tam sobie radzimy, pomagamy. Takie ciekawostki też wrzucamy. No tam luźna atmosfera jest generalnie dookoła kawy i ekspresów. To wygląda bardziej urocze. RCD czy MCB? Nie wiem. Pił i poleca kawa sztos, Alicja. No, kawa jest dobra. To rozebranie infuzora w 10 minut. Nie, Max, nie będę tego rozbierał. Ubrudzę się. Te śrubki. No, ale to rozbiorę go i co z tego wynika? Nic z tego nie wynika. No co, można odkręcić to, można odkręcić to. Ja tych infuzorów, tak jak mówiłem, nie naprawiam, bo to nie jest bardzo droga część. Więcej jest roboty przy tej naprawie i to tak naprawdę kosztowo w serwisie naprawa takiego infuzora, o ile w ogóle miałaby sens, bo ten jest pęknięty. On jest tu zniszczony. Ma tutaj już wrzery na plastiku i pęknięcia. To zawsze musicie pamiętać, dla siebie można to rozbierać, można to naprawiać, można to regenerować, można to czyścić. Natomiast w serwisie płacicie za czas, a czas rozbierania tego infuzora versus cena części nieopłacalne. Konkra. Przegląd to jest cena wyjściowa 350 zł brutto, jeśli chodzi o Jurę 450 zł brutto. To jest cena wyjściowa. To każdy przypadek jest inny. Na przykład na dzisiejszym przykładzie takie niespodzianki, że klient sobie naciągnął wężyk. No ten wężyk, zaraz wam powiem ile kosztuje ten wężyk, dajcie mi chwilę. To tak, żebyście mieli obraz, ile kosztuje taki wężyk. Ten, który wymieniałem przy grzałce, gdzie on się tu podział? O. Ekspres wyłączony, mogę wam pokazać, ile kosztuje ten wężyk. Dokładnie, kurna, rypnij się w łokcia. Dokładnie ten, który idzie tam do rozgałęźnika. No już wam mówię. Bo to jest sekund 5 to sprawdzić, więc nie ma problemu. Nie ma najmniejszego problemu, zaraz sprawdzimy. To jest DeLonghi Magnifica. No wszystko jedno, DeLonghi Cappuccino. Dobra, jaki to jest? Magnifica S. Bo mi tu Magnifica S. Każdy DeLonghi będzie miał ten wężyk z tą grzałką pary, więc już sobie poczekajcie jeszcze chwilę. Ja już mam schemat, już sobie ten wężyk znajduję. Albo i nie. To nie jest ten ekspres. S. Niech będzie, że ten. To nie jest ten. Poczekajcie, już. DeLonghi Magnifica S Cappuccino, no przecież. Sekunda, DeLonghi Magnifica S Cappuccino mam, dobra. I już wam mówię, ile taki wężyk kosztuje, bo to się tak wydaje, ale to parę złotych jest. Gdzie tu są te wężyki? No tu akurat nie ma cen wężyków. 86 czy 87? Zobaczymy zaraz. Czy to jest ten? $40 netto, słuchajcie. To tak odpowiadając na pytania niektórych, jakie to są koszty. 40 zł netto. Trochę dłuższy to ten, podejrzewam, 30 parę złotych netto może kosztować. No.
Mario zamówiłem, miało być jutro, będzie pojutrze. Więc jutro będę pewnie się tam do was odzywał wszystkich a propos płatności za tą czerwoną kawę. Zielona też będzie w środę. Został mi tylko ten kilogram, ale zabieram go do domu. Więc jakby nie ma kawy w tej chwili. Będzie w środę. Będzie w środę, mam potwierdzone. Jutro pakują, bo już jest wypalona i wysyłają do mnie. Łukasz Ciepichał, można cały czas zamawiać, tak jak przed chwilą powiedziałem, w środę będzie dostawa. Ile nowy infuzor kosztuje? Sama część? Już ci mówię. To łatwo sprawdzić, wejdź sobie na nord.pl i wpisz infuzor. Dokładnie to samo robię. $181 brutto. Tak mi wyskoczyło na nord.pl. Jura jest droższa w przeglądzie. Dlaczego Jura, Łukasz? Dlaczego Jura jest droższa w przeglądzie niż Inexpress? Bez więcej roboty. Dużo roboty jest z samym zaparzaczem. Tam jest wiele rzeczy do sprawdzenia tak naprawdę, więc... Zadzwoń do serwisu autoryzowanego Jury, to ci powiedzą, ile przegląd kosztuje, bo ja wiem od klientów swoich. Dobra, słuchajcie, bardzo wam dziękuję za obecność. Te live'y w poniedziałki o 18 to będzie reguła. Raz będą krótsze, raz będą dłuższe. No, tutaj było trochę roboty i jeszcze trochę roboty jest. Natomiast będę chciał robić te live'y tak do 3 godzin, żeby były ze 2 ekspresy, żeby była jakaś dynamika. Jak to wyjdzie, zobaczymy. Na razie zakładam, że będą te live'y 3-4 w miesiącu. Jeśli będą, to będą w poniedziałki o 18. Także bardzo wam dziękuję za obecność. Miło mi było, że było was aż tylu. Najwięcej osób z tego, co widzę, było... Ktoś pytał o to, 121, 122. No to będę widział później, to wam najwyżej powiem. Data przydatności kawy jest 12 miesięcy od daty wypalenia. One są świeżo palone u mnie. Z reguły jak do mnie przychodzi, to jest 3-4 dni po wypaleniu max. Dzięki Daniel, dzięki Mario, dzięki Konkra, dzięki Kamil, dzięki Łukasz, dzięki Max. Dziękuję Alicja. Nasz rodzynek damski tutaj dzisiaj. Co będzie na następnym live'ie? Obserwuj grupę na Facebooku, obserwuj sociale. Nie wiem, u mnie życie, piszę scenariusze, także postaram się, żeby było coś ciekawego. Pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się. Co złego to nie ja. Widzimy się w sobotę na filmie. Czy w tygodniu jakiś dodatkowy film? Tego nie wiem. To się okaże. I na pewno widzimy się na kolejnym live'ie. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć.